Beata Łuczak, polonistka i wieloletnia wicedyrektorka Szkoły Podstawowej imienia kapitana pilota Stanisława Skarżyńskiego w Warcie. Współzałożycielka Stowarzyszenia imienia Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Inicjatorka i współautorka wystawy stałej umieszczonej na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego, którym się opiekuje i dba o jego godny stan. Inicjatorka i organizatorka Wieczorów Pamięci, uroczystości poświęconych ofiarom II wojny światowej. Ja jestem realistką. Ja nie marzę. Ja działam. Zaczęło się od edukacji. Podczas lekcji języka polskiego, kiedy rozmawiałam z uczniami o tekstach traktujących o wojnie, o Holokauście, nawiązywałam do historii i do zagłady warckich Żydów. Uczniowie nie mieli wiedzy na ten temat. Nie wiedzieli, w większości nie wiedzieli, że Warta to miasteczko, w którym przed wojną połowa społeczności, a nawet więcej, to byli Żydzi. Organizuję uczniom warsztaty, lekcje muzealne, warsztaty archiwalne, różnego rodzaju konkursy. Organizujemy wieczory pamięci. Co roku stworzyliśmy listę ofiar II wojny światowej i niespokojnych czasów powojennych. Materiały wypracowane w ramach konkursu i Ty możesz zostać badaczem historii swojej małej ojczyzny. Pulpit to szczególne miejsce, ponieważ powstał staraniem stowarzyszenia, finansowany z budżetu gminy Warta w ramach zadania publicznego. Mówię, że szczególne miejsce, bo też i szczególna chwila. On nie pozwala zapomnieć o ofiarach II wojny światowej podczas tego wieczoru. Młodzież i osoby uczestniczące, dorosłe, odczytują nazwiska, imiona i nazwiska, czasami tylko nazwiska ofiar II wojny światowej, przywołując do pamięci zgromadzonych te osoby. Dla mnie jest to bardzo znaczące, że na tej liście są osoby niezależnie od ich pochodzenia, narodowości i wyznania. Tak jak wobec śmierci byli równi, tak są też i równi w naszej pamięci. Przyjechała do Warty potomkini warckich Żydów, mąż oprowadzał małżeństwo i cmentarz był wtedy już zaniedbany, pan Ireneusz nie żył. Wtedy zrozumiałam, że zasilam szeregi osób, które tylko narzekają, a i nic nie robią, że trzeba coś zmienić, że trzeba zacząć działać tak konkretnie, czyli oczyścić cmentarz, uporządkować, upamiętnić, zaznaczyć, postawić tak, żeby to były namacalne dowody tego, że przed wojną połowa społeczności to społeczność żydowska, że oni współtworzyli to miasto. Stowarzyszenie za patrona obrało sobie pana Ireneusza Ślipka, który od momentu, kiedy uratował cmentarz, do chwili swojej śmierci, czyli do 2006 roku, opiekował się cmentarzem, był jego społecznym opiekunem. Stowarzyszenie powstało w 2018 roku i od tego momentu uważam, że zaznaczyliśmy wiele miejsc i zrealizowaliśmy wiele projektów, które teraz pozwalają i turystom, i mieszkańcom Warty poczuć namacalnie obecność tych, którzy to miasto współtworzyli. Mamy plan miasta śladami Żydów w Warcie, jego wirtualną trasę, mamy folder, mamy kamień upamiętniający miejsce, gdzie stała synagoga, mamy kamień upamiętniający tragiczną śmierć w grudniu 2 żydowskich obywateli naszego miasta. Mamy wystawę poświęconą i społecznym opiekunom, i historii żydowskiego cmentarza nieistniejącego w Warcie, symbolika macew na tym cmentarzu.
Mamy też tablice poświęcone nieistniejącym już cmentarzom żydowskim w Błaszkach, bowiem w ubiegłym roku zaopiekowaliśmy się fragmentami setek nagrobków z cmentarzy żydowskich, nieistniejących już cmentarzy żydowskich w Błaszkach. Żeby kroczyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. I tak należy robić. Jeśli nie my, to kto? Już wiem, że to ziarno, które zasiałam, owocuje, ponieważ wśród członków naszego stowarzyszenia, a jest nas 20, a są 4 moje absolwentki, więc ja już wiem, że ziarno zostało dobrze zasiane.